Chcesz już iść? Jeszcze ranek nie tak bliski. Słowik to, a niskowronek się zrywa i śpiewem przeszył trwożne ucho twoje. Słowa te wypowiada Julia do swojego męża Romea, tuż po ich pierwszej spędzonej razem nocy. Za moment kochankowie rozstaną się, już nigdy więcej się nie zobaczą. Niemym świadkiem ich rozstania będzie balkon. Najsłynniejszy balkon w historii literatury światowej. William Shakespeare zainspirował się kilkoma dziełami. Między innymi była to nowela Matteo di Bandello, która opowiadała o historii włoskich kochanków Romeo i Julia. Był też poemat epicki Artura Brooka, który w roku 1562 został opublikowany w Anglii. Tragiczna historia Romeusa i Julii. W roku 1595 sztuka została po raz pierwszy wystawiona publicznie, już 2 lata później została opublikowana. Od samego początku Romeo i Julia, tragiczna historia kochanków przez gwiazdy przeklętych, była ogromnie popularna. Publiczność elżbietańska chodziła na ten spektakl i bardzo jej się to podobało. I do dzisiejszych czasów ta historia porusza naszą wyobraźnię, trafia do naszych serc. Szekspir zawarł w tej sztuce przepiękną dawkę liryzmu, opowiada o tym, jak można się zakochać od pierwszego wejrzenia, jak to jest ważne uczucie i bohaterami uczynił osoby niezwykle młode. Julia nie ma nawet 14 lat, gdy ją poznajemy. Romeo jest niewiele starszy i od samego początku, czytając sztukę, czy oglądając inscenizację, kibicujemy tym zakochanym. Niestety ciąży nad nimi takie fatum, są przeklęci przez los, gdyż ich rodziny są zwaśnione. W dalekiej Weronie, gdzie toczy się sztuka, jest taki konflikt, który od wielu lat istnieje i Montecy i Capuleci nienawidzą się, na placach ulicznych też toczą się utarczki. Książę Escalus, który rządzi Weroną, jest po prostu zrozpaczony i mówi, że jeśli jeszcze dojdzie do jakiegoś pojedynku, to ta osoba, która do tego doprowadzi, zostanie skazana na śmierć. Tak się niestety dzieje, że to właśnie Romeo zostanie wygnany, gdyż zabija kuzyna Julii, Tybalta. Posłuchajmy teraz, co mówią do siebie kochankowie podczas najsłynniejszej sceny sztuki, scena balkonowa. Lecz cicho, co za blask strzelił tam z okna. Ono jest wschodem, a Julia jest słońcem. Wzejdź, cudne słońce, zgładź zazdrosną lunę, która aż zbladła z gniewu, że ty jesteś od niej piękniejsza. O, jeśli zazdrosna, nie bądź jej służką. Jej szatkę zieloną i bladą noszą jeno głupcy. Zrzuć ją. To moja pani, to moja kochanka. O, gdyby mogła wiedzieć, czym jest dla mnie. Przemawia, chociaż nic nie mówi. Cóż stąd? Jej oczy mówią. Oczom więc odpowiem. Romeo. Czemuż ty jesteś Romeo? Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę. Lub, jeśli tego nie możesz uczynić, przysięgnij wierny być mojej miłości, a ja przestanę być z krwi Capuletów. Nazwa twa tylko jest mi nieprzyjemna, boś ty w istocie nie Montekim dla mnie. Bo czy jest Monteki choć tylko ręką, ramieniem, twarzą, zgoła jakąkolwiek częścią człowieka? O, weź inną nazwę. Czymże jest nazwa? To, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie by pachniało. Taki Romeo bez nazwy Romea przecież by całą swą wartość zatrzymał. Romeo, porzuć tę nazwę, a w zamian za to, co nawet cząstką ciebie nie jest, weź mię, ach, całą. Romeo i Julia poznają się, widzą się po raz pierwszy na balu. Na balu w domu Julii Capuletti Romeo wkrada się tam niepostrzeżenie ze swoimi przyjaciółmi i widzi Julię w tańcu. Zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Ona również. Ich pierwsze spotkanie to jest taka rozmowa w formie sonetu, bardzo wówczas popularnej formy i ci młodzi kochankowie mówią do siebie takim właśnie sformalizowanym językiem miłosnym. W pewnym momencie Romeo odważa się i całuje dziewczynę, która komentuje to słowami: jak z księgi całujesz. W dramacie Szekspira niezwykle ważne są postaci drugoplanowe, nie tylko Romeo i Julia, to są osoby, których losy śledzimy. Ogromnie dużo humoru wnosi na przykład niania Julii, piastunka o imieniu Marta. Jest ona kobietą prostą, z ludu i bardzo kocha Julię, zastępuje jej tak naprawdę matkę. Julia z nią spędza większość swojego dnia i Marta ogromnie się denerwuje o los Julii, zależy jej na jej szczęściu. Jest też taka
taką osobą, która nie przebiera w słowa, która mówi co myśli i jest na pewno postacią, która właśnie wnosi dużo humoru, ironii i takiego prostego języka. Kolejna bardzo ważna postać to najlepszy przyjaciel Romea, Mercutio, który jest mistrzem fechtunku, pojedynków, jest też takim zawadiaką, jest ogromnie śmiały, odważny. W pewnym momencie wypowiada przepiękny monolog o królowej wróżek, królowej Mab, która była w XVI-wiecznej Anglii niezwykle popularna, była uznawana za władczynię snów. Do niej należał świat elfów i wróżek, także taki bardzo długi, przejmujący poetycki monolog Mercutio ma szansę, okazję wygłosić w jednej ze scen. Romeo i Julia to przede wszystkim wyjątkowi młodzi bohaterowie, kontrastowe sceny, ogrom emocji, szczypta erotyki, niewyjaśniony konflikt. Zachęcamy ogromnie do czytania, oglądania tej sztuki. Posłuchajmy ostatnich słów, które padają w dramacie. Ponurą zgodę ranek ten skojarzył. Słońce się z żalów chmur zasłonę tuli. Smutniejszej bowiem historii nie zdarzył los, jak historia Romea i Julii.